Hej, witajcie! W dzisiejszym odcinku o sensorach w naszych zegarkach, a mianowicie w G-Shockach. Ciekawi? A więc tak, mamy trzy zegarki. Casio G-Shock GWN 1000, nasz popularny i kochany Rangeman GW9400 oraz GWG 1000. Zegarki te posiadają oczywiście sensory. O, akurat tu w tym przypadku zegarka GWG 1000 sensor znajduje się w tym miejscu. W tym miejscu w przypadku naszego GW9400 oraz w przypadku GWN w tym miejscu pod osłonką. Pytanie brzmi, czy możemy im ufać i na ile możemy im ufać? Sprawdzimy to dzisiaj na podstawie takiego wzornika. Tym wzornikiem będzie nasz Garmin, który też posiada sensory, ale żeby się na tych sensorach, moi drodzy, nie opiniować, postanowiłem opiniować się, jeśli chodzi o wysokościomierz, na mapach cyfrowych wysokości Garmina, czyli CMW. Jeśli chodzi o kompas, na kompasie tradycyjnej busoli. A jeśli chodzi o hektopaskale, to po prostu wyzerujemy wszystkie zegarki pod ten sam wynik hektopaskali i zobaczymy, jak bardzo się one odchylają od początkowego stanu. Czy one mają równe wyniki, czy nie? No zobaczymy. Ciekawi? Zaczynamy więc ten test. A więc tak, zaczynamy kalibrację naszych zegarków. Zrobię tą oczywiście pod kamerą, po to, żeby nie było żadnych ani za, ani przeciw tego testu. Najpierw skalibrujemy może ciśnieniomierze. Żeby było w miarę sprawiedliwie, skalibrujemy je na podstawie naszego Garmina. Już żeby się nie bawić w Garminie, też można oczywiście skalibrować barometr, ale jest to już bardziej troszeczkę skomplikowana zabawa. Dobra, mamy 1017,4, 1017,3, no powiedzmy, że 1017 chyba, że nam się zmieni, ale zaraz zobaczymy. Pamiętajcie, jeśli chodzi o odczyt w Garminie, odczytujemy z poziomu menu, nie z poziomu widgetu głównego, ponieważ te widgety główne nie są aktualizowane bezpośrednio. Zależy jeszcze który widget, ale większość widgetów ma pewne opóźnienie w aktualizacji danych. Dobrze, ustawiamy 1017,3 na chwilę obecną. Więc najpierw weźmiemy pod lupę naszego Romka. Mamy tak, altimetr to nam niepotrzebny, kompas na razie nie i barometr 1015. Tam było 1017,3, tak? Jeszcze raz sprawdzimy. Żeby było na pewno, bo nam z MEF wyszło nam z tego, może ja po prostu z 1017,2 nawet, widzicie? No to 1017 ustawimy. Gdzie tak widzę ciężko, dzisiaj jest taka pogoda, że będzie to ciężko ustawić. Przytrzymujemy adjust. Akurat temperatury to my nie zmieniamy. Chyba tak tym. Zmieniamy barometr. I jedziemy w dół, czyli w dół. 1017,1 w górę. 17, a tu nie możemy i 1. No dobrze, no to 1017, no bo tu już też nam spadło do 1, czyli widzicie, a już teraz wzrosło do 4. No ale dobra, już nie będziemy się tu opiniować dziesiętnymi, tylko po prostu ustawimy, bo w Romku nawet nie możemy ustawić aż tak dokładnych jak w Garminie, więc przyjmujemy, że 1017. Dobra. 1017. Nawet widzimy na wykresie, że mamy nagły wzrost ciśnienia. No dobra, to będzie jeden zegarek. Akurat to nam niepotrzebne, będziemy to kalibrować później. Teraz drugi zegarek. No w tym zegarku to skalibrować to troszeczkę jest wyższa szkoła jazdy. Dlatego, że musimy wejść na barometr. Tu mamy też 1014. Musimy odkręcić koronkę.
już wyjąć ją. Nie wiem, czy to widać. I wkręcamy koronkę. Jest takie trochę skomplikowane akurat w tym zegarku. Też nie wiem, czy widać na wygresie, że też mamy nagły wzrost. No dobra. I na razie wychodzimy z tego, a żeby to wrócić, to musimy po prostu przytrzymać dłużej dolny lewy przycisk. Dobra, to mamy już też skalibrowany zegarek i naszego GWN-a, w którym też jest koronka, ale troszkę to inaczej działa, ponieważ tu koronki się nie odbezpiecza w taki sposób. Czyli też barometr. Czekajcie, nie tak. Bo już zapomniałem, że tak wam powiem. Wrócimy do czasu. Tak, to w tym jest barometr, inaczej jest. 1014 również, więc tutaj odbezpieczamy koronkę w inny sposób. O, wystarczy tym czerwonym najechać na te czarne, akurat w przypadku koloru tego bezela. Odchylić i jedziemy do 17. Dobra. Potwierdzamy i musimy teraz najechać ponownie tak, wcisnąć i najechać na niebieski, żeby zabezpieczyć koronkę. 1017. Dobra. To mamy jedno z głowy. No moi drodzy, znajdujemy się w lesie, a mianowicie w pobliżu, nie wiem, czy to będzie widać, widzicie to? W pobliżu Łysej Góry. Łysa Góra jest dosyć wysoka, jest to jakieś 180 metrów nad poziomem morza, więc myślę, że miejsce idealne na test tego typu zegarków. Za chwilę je skalibrujemy tu, właśnie tu na dole i zobaczymy, jakie będą wyniki naszego testu po wejściu na Łysą Górę. Oczywiście sprawdzimy również kompasy. No dobrze, moi drodzy. Tak, najpierw skalibrujemy mapy, cyfrowe mapy wysokości z Garmina, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, na jakiej wysokości się znajdujemy. Tu pokazuje mi 159 wysokościomierz. Natomiast zaraz zobaczymy, jak to będzie z cyfrowych map wysokości. Weźmiemy go tak w górę, żeby nam złapał ten sygnał. Zaraz nam złapie. Znajdujemy się też w lesie, więc wokół są drzewa, ale GPS sobie poradził. Pobieranie map. Tak, 156 wysokości. Potwierdzimy. Kalibracja zakończona sukcesem. 156. Dobrze, moi drodzy, więc teraz 156 ustawimy wszystkie nasze G-Shocki. Pamiętajmy, że w naszych G-Shockach wysokościomierz jest wysokościomierzem barometrycznym. Dobra, więc teraz sobie ustawiamy. Też nie w tą stronę. Zawsze się pomylę, bo to wiecie, w Garminie inaczej się ustawia i w G-Shockach też inaczej się ustawia i zawsze się pomylę. Altimetr. A jeszcze sprawdzimy nasze baro. Poczekajcie. Jeszcze raz. Baro. 1017 nadal. A zobaczymy Garmina z ciekawości. Nie wiem, czy to będzie widać, ale też 1017,0, czyli jest w porządku, nawet super. Dobra, ale do sedna sprawy. Nas interesuje altimetr w tym momencie. 156 miał być, tak? Ale tu mi przeskoczyło na 155. Widzicie, to jest tak z tymi czujnikami. Jeszcze raz wejdziemy. Kalibruj przez cyfrową mapę. Poczekajcie, zobaczymy jeszcze raz. (156) jednak. No dobra.
Może to jest po prostu na granicy, nie? Dlatego 150, nadal 155 pokazuje. Jeszcze raz, o co chodzi? Żebyśmy dobrze skalibrowali te zegarki, bo test nie będzie miarodajny i wiarygodny. 156. Dobrze, 156. Więc ustawiamy 156. Czyli tak, koronka, no to akurat się łatwo ustawia w tym modelu. O, dobra. 156 i zabezpieczamy. Kompasy sprawdzimy potem. Dobra, to mamy jeden zegarek. Robię to przy Was, moi drodzy, mianowicie po to, żeby ten test był miarodajny i wiarygodny. Tak? Barometr dobrze, nie rozjechał się i wysokość 156. Już przestawiamy. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Gra gitara. To mówią. Dobra. Teraz czas na GWG 1000. Tutaj tę koronkę to trzeba kręcić. Dobra. Po prostu w tym zegarku przestawienie tych wartości, trzymając go na ręku, jest wprost niemożliwe. Oj, za daleko. Może tak delikatnie. Dobra. Nie, jeszcze raz. 156. A czemu mi 157 wyskakuje? Jeszcze raz. Teraz. I zabezpieczamy koronkę. No aż tak mocno go nie dokręcajmy, tak średnio mocno z wyczuciem, bez przesady. Dobra, to mamy skalibrowany. Teraz tak. Powiesimy je na rowerze na kierownicy, żeby one swobodnie mogły, że tak powiem, GWG 1000 siedzi, Romek siedzi, GWN siedzi. Najważniejsze, że nie spadną. Trochę mi to czasu zajęło, ale jakoś je tam usadziłem w odpowiednich miejscach. Tu mamy górę, widzicie ją? Łysa góra. Może tego nie widać, ale ona rzeczywiście jest dosyć wysoka. Około 180 będzie, zaraz zobaczymy dokładnie ile nam pokażą. Oraz Garmin na ręku również siedzi. Tak więc włączamy altimetry. Moim zdaniem one już się trochę zmienią. No ale zobaczymy. Altimetr 156 nie zmienił się. Altimetr 156 nie zmienił się. I altimetr tu będzie w inny sposób włączony. Nie tą stroną. Zawsze się pomylę. Poczekajcie.
Tak. I altimetr ile? 150. O, widzicie, 157 nawet. To może go skorygujemy, co? Żeby ten test był w miarę miarodajny, bo już na starcie zaczynać od innej wartości to trochę mi nie podoba się to. Ale teraz będzie ciężko go skorygować, ponieważ szczęście, że ta koronka się nie odkręca, bo byłaby to porażka, że tak powiem. Czekajcie. Muszę teraz najechać tym czerwonym na czarne i zabezpieczyć. Dobra, zabezpieczone jest. 156, 156 i 156. O, tu też mamy 157. No to 156. Ale w tym zegarku tą koronkę. O, ale tak mamy na granicy. Dobra, to już może nie będziemy tego przestawiać. Powiedzmy, że mamy na granicy. No dobra, ruszamy. O, zobaczcie, jak się cieszy. To jeszcze raz, bo ten romek nam ruszyliśmy, mamy po 157 na każdym. Jedziemy powolutku w górę. A właściwie to będę ten rower prowadził, dlatego że jednak pod tą górę jechać to nie jest to takie wszystko proste. Piesek poleciał pierwszy. A będziemy obserwować, co się dzieje. 159, 158, 158. Tak jakby ten nasz GWG 1000 Moodmaster delikatnie szedł w górę. No ale zobaczymy za chwilę. Za chwilę się zatrzymamy. Zaraz Romka poprawię. Oj, już jest coraz ciężej. Teraz go poprawię na ten licznik. To 161, 161, 161. Zobaczcie, jakie mamy tu widoki. Gołe korzenie, piasek się osuwa z łysej góry. A jak nasz Garmin? Poczekajcie chwilę, bo 159, 161, 160, ale zobaczymy przez CMW, bo te czujniki w tym Garminie mogą być, że tak powiem, zawodne, tak? Zaraz kalibruj. Zobaczymy, jak cyfrowe mapy wysokości powiedzą. 156, bo może jesteśmy na tym samym pułapie. O! 164, widzicie? Jednak się zaktualizował. 164, mamy po 161, 160. No ale naprawdę nie jesteśmy aż tak mega daleko, bo zaczynaliśmy, jak się te drzewo w tamtym miejscu zaczyna, ten test. Więc idziemy w górę. Dalej. Żeby ten test był miarodajny. Zatrzymamy się może w połowie tej góry, potem już na jej szczycie. Już nie łapać tam pojedynczych metrów, a żeby złapać już większe odchylenia. O, przepraszam za
mało stabilność obrazu. Dobra. Co my tu mamy? Nic się nie zmieniło w naszym GWG. W romku 167. Co ciekawe, w naszym GWN również mamy 167. A nie, przepraszam, zmieniło się dopiero teraz. Po zatrzymaniu się. Czyli tak jakby te zegarki przeliczały to. 167, 167, 167. Natomiast w Garminie mamy 170. To jest ciekawostka. Jak z cyfrowych map wysokości? Zaraz zobaczymy. Poczekajmy, jak to się zaktualizuje. Nie, na razie się nie aktualizuje. 164. Ale mieliśmy według czujnika 170. A mamy 164, a mamy wszędzie po 167, więc ja bym ufał w tym momencie G-Shocku. A tu mamy jak to 170. No dobra, zobaczymy po wejściu na sam szczyt. Oj, teraz będzie ciężko, bo to jest piasek. A, jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. No. Jesteśmy na szczycie. Zobaczcie, jak to wygląda. A byliśmy w tamtym miejscu. Tam daleko. Oczywiście widać również panoramę miasta. Nie wiem, czy widać te budynki poza drzewami. Może wyjdę, wam pokażę. Byście zobaczyli, jak to jest wysoko. Trochę zejdę niżej, wam pokażę. Widzicie te budynki? Panorama całego miasta. Z Łysej Góry. No, a tu mamy rower. I mojego wiernego kompana. Pieska. Dobra. Sprawdzamy. Na Garminie mamy... Zaraz, bo coś z internetu nam powiadamia. Wyłącz to. Na Garminie mamy tak. 178. 175. 175. 174. Może dajmy mu szansę się zaktualizować jeszcze. GWN 174. Romek 174. O, nawet spadł. Romek. A GWG ma, czy utrzymuje dalej 175. Ale Romek znowu 175 teraz. Czyli tak jakby... Poczekajcie, bo się odbija światło. Widzicie? 175. GWG 175. Czyli tak jakby jesteśmy na granicy tych 174 a 175 metrów. No dobra, ale co z tym Garminem? 178. Sprawdźmy to przez mapy, cyfrowe mapy wysokości. Przepraszam, że tak tym obrazem, ale w jednej ręce trzymać kamerę i operować. Nie mam trzeciej ręki niestety i na razie jeszcze nie mam. 172 według cyfrowych map wysokości. Czyli nawet ta Łysa Góra na niektórych mapach topograficznych ma 180 metrów. Także nie wiem, jak te mapy są skonstruowane, że niektóre mapy topograficzne mają inne wyniki. Mapy garminowskie mają też inne wyniki. No i inne wyniki wychodzą nam z naszych sensorów, że tak powiem. Czyli tak, czyli 175, 172.
Myślę, że ta granica błędu jest jakieś 3,4 metra. Tak mi się wydaje, że tak to wygląda. No dobra, ale sprawdźmy teraz ciśnienie. Ponieważ kalibrowaliśmy je jednakowo, prawda? Za chwilę je sprawdzimy, tylko wyjmę statyw, bo będzie mi ciężko jedną ręką operować. Zaraz do Was wracam. No dobrze, już jestem. Zaczniemy od naszego czerwonego GWN 1000. Tak jak powiedziałem, no to nawet 173 w tym momencie. No nie wiem, czy to jest uzależnione od tego, że rower ma jakieś... Tak naprawdę, tak szczerze Wam powiem, że to 2 metrów to rower nie ma, ale te 1,5 to może mieć ten kierownica roweru od ziemi. Nie wiem, czy to ma też znaczenie, ale chyba ma. No ale dobra, sprawdzamy ciśnieniomierze. Tylko to jak zwykle nie ten przycisk. Chcę, żeby dobra ostrość była. Teraz co? Dobra, sprawdzamy. Temperatury nie, ale barometr. 1014. GWG. A, bo to jest altimetr, tu się inaczej barometr włącza. Oj, był. Jeszcze raz. 1015. Czyli jednak ciutkę inaczej działa barometr w tym oto Moodmasterze. No i Romek. Też 1015. Czyli jest to w sumie trochę ciekawe, że tak nazwę. Dobra. Za chwilę sprawdzimy kompasy. No i już wracam do Was z busolą. Słuchajcie, moi drodzy, to jest taka poziomica w tej busoli, widzicie? To kółeczko małe, tu. Ono musi idealnie być na środku, żeby pokazywało nam płaszczyznę równą. A w związku z tym odczyt tej busoli kompasowej będzie idealnie poprawny. No tak w miarę, bo idealnej płaszczyzny ciężko jest uzyskać w lesie, że tak Wam powiem. Ale dobra. Czyli tak, co nam ta w tym momencie pokazuje? Ale poczekajcie, wezmę drugą ręką. Ustawię na północ. Północ nam pokazuje. Co ona nam dokładnie pokazuje? Wezmę ją do góry i sprawdzę. To jest taki podgląd oczeka. Zaraz do Was wrócę. Jakieś 213 stopni nam pokazuje. Dobra, sprawdzimy nasze zegarki. Może najpierw zaczniemy od Romka. Słuchajcie, moi drodzy, ten test był również przeprowadzony i opisany na kilku próbach. On już się pojawił na tym kanale, a dokładnie pojawił się w filmie o Jaki zegarek do lasu Garmina czy G-Shocka. I on jest, można go oczywiście przeczytać, ponieważ w przerwie filmu jest dokładnie wszystko opisane. Można film zatrzymać i przeczytać. Dla chcącego nic trudnego, ale chciałem Wam pokazać, jak to wygląda w praktyce, bo przyjemnie się to ogląda oczywiście. Dobra, wchodzimy w kompas. Też musi być równo, nie? Żeby to było wiarygodne, nie? A żeby to było również widać.
255. Nawet na tym oczku, nie wiem czy zobaczycie, no ale jakieś tam troszkę inaczej to pokazuje niż busola. No dobrze, około 260 to pokazuje, tak? Dobra. GWG 1000 teraz. Kompas. Jeszcze coś innego pokazuję. Poczekajcie. Coś to około 190. Zobaczymy jeszcze raz. Już w ogóle nie wiem, czy one się magnesują od siebie. No coś około 190, no inaczej nie będzie. Zobaczymy GWN. Coś około 200. Niby podobnie. A sprawdźmy Garmina. Może oddalimy trochę, żeby ten, bo to mi się wydaje, że to jakoś wpływa magnetycznie na te nasze. No też coś około 200, czyli w miarę nie tak źle. Natomiast jeśli chodzi o naszą busolę, jeszcze raz, specjalnie ją chcę tak trochę rozkalibrować. Ile ona nam teraz pokaże? Muszę zajrzeć okiem. Około 212 pokazuje. Około 212. No dobra. Ale jak teraz nasze zegarki pokażą wysokościomierz po zejściu na dół? Do punktu, z którego rozpoczęliśmy ten test, prawda? Ktoś tu na mnie już czeka. Czyli tam. Do tego drzewa. Ciekawi? No to schodzimy. No dobrze, więc schodzimy. Powoli. Powoli. On przodem, my za nim.
do punktu, w którym rozpoczęliśmy ten pomiar. O, powolutku, bo tu można się, jak to mówią, przejechać. Jest tu grząski piasek. Akurat taki mamy dzisiaj dzień, że wczoraj padał deszcz intensywnie. I przedwczoraj również. Także powolutku. To jest naprawdę grząski piasek. Oj, troszeczkę szczęście, no bo niestety, ale chcę Wam pokazać, że w czasie rzeczywistym schodzę z tej góry, że to nie jest jakiś test podkładany, że robiłem te nagrania innego dnia, a innego dnia pokazuję. Tylko chcę Wam pokazać wszystko w czasie rzeczywistym, żeby ten test był rzetelny. No, tam mamy tu naszą górę. A tutaj mamy to drzewo, z którego zaczynaliśmy ten test. Żeby nie być gołosłownym, to było gdzieś w tym miejscu. No, pi razy oko w tym miejscu. No, ładnie pachnie lasem, szkoda, że nie możecie tego poczuć. O, tam jest nasza góra. No ale dobra, do rzeczy. Sprawdźmy, co pokazują nasze zegarki na chwilę obecną. O, i brzydki kapselek ktoś wyrzucił. Dobra, a gdzie są nasze zegarki? O, już moment. Zaczniemy od Romka. Możemy i kompas sprawdzić, ale zaraz. Najpierw 1017 hektopaskali. Wysokość 155. Dobra. GWG. Też 155, czyli wszystko ok. 1017 hektopaskali, czyli wszystko na razie jest w miarę spójne. No i ojej, nie ten zegarek. Wziąłem jeszcze ten zegarek do pomiarów, ale na razie. Oj, piesek przyszedł. Zobaczmy się. Ja tutaj badam. Dobra. Kompas to nie, altimetr 155 i ciśnienie 1017, czyli moim zdaniem jest jak najbardziej wszystko ok. No ale jeszcze chwilkę. Sorki, że tak uciekam, ale wszystko mam w rowerze. Teraz zobaczymy nam tego kompas, to nie barometr. Już ostrość jest. Tu mamy 158 wysokościomierz, a barometr 117,7. Czyli barometr ok, natomiast wysokościomierz zobaczymy sobie przez CMW. ...154, a było tam 155, tak? Też nie wiem, dlaczego tu wyskakuje 158, skoro 150... Jeszcze raz, o co tu chodzi?
154. Tak. O, teraz dopiero, może to po prostu nie łapie, jak się kalibruje. Dobrze, 154. I dla porównania też 154, czyli moim zdaniem test jak najbardziej, te zegarki przeszły poprawnie. To co, sprawdzimy jeszcze kompas. Już nie chcę Was męczyć tym testem, bo już ten test jest trochę męczący, że tak powiem. Ale sprawdzimy jeszcze ten kompas. Moment, musicie poczekać, żebym go wyciągnął. No jestem. Teraz tak. Żeby to było w miarę równo, tak jak widzicie, tylko że tu mamy akurat trochę nierówne podłoże, no ale może mi się uda w ten piasek jakoś wgryźć z deczka, żeby to było w miarę równo. No, kamienia tu też nie mam, ale mam ten kapsel, wiecie? Ten ohydny kapsel może nam się przydać. Ktoś go wyrzucił. O! I super. Jak to teraz tu wygląda? Poczekajcie. Wyzerujemy to. Zerknę na podgląd. To jest w okolicach 340 stopni, wiecie? No idealnie tego nie ustawimy, ale okolice są. Dobra, najpierw Garmin w takim razie. 340, tak? Tak, żeby było równo z kompasem. Jakieś 348. Zobaczymy jeszcze z ciekawości tu z boku. I wiecie co, może tak blisko to nie za bardzo, bo może tu już poza... Ponieważ ten magnetyzm... Tworzy się jakieś pole magnetyczne. Zauważyłem. Tu w ogóle pokazuje około 300, może troszkę wyżej damy. 300, a w tej strony przed nim i w górę jakieś 300 do 310. 310, a ile było na naszym? W okolicach 340 nam pokazuje ta busola. Tak naprawdę, tak jakby na to patrzył, to pokazuje 360, ale to nie jest 360. 340. Widzicie teraz dopiero te 338, 340. O, widzicie? W okolicach 340 by się zgadzało. Też nie patrzcie dokładnie na to, ponieważ nieraz ta igła magnetyczna się zawiesi. O, widzicie? Ona faluje, tak? Widzicie? Tylko się, w te oczko się patrzy i się dokładnie widzi. Natomiast nie jestem w stanie w tym momencie tego obserwować. Też nie jest do końca może równo, nie? Jeszcze, żeby ono się nie zawieszało, o tak jak teraz. Ale dobra, 340 to mamy to, wreszcie to mamy. Nareszcie to mamy. Nasz romek. Kompas. I co my tutaj będziemy mieć? Mamy to. Okolice 340. Mamy to. Jest super. GWG 1000. Kompas. Mamy to 341, 342, czyli wszystko jest w porządku. No i zobaczymy GWN-a.
Od razu 345, 332, 334, 343, czyli wszystko w okolicach 340. Czyli wszystko moim zdaniem w granicy błędu się zgadza. I teraz, moi drodzy, odpowiedzmy sobie na pytania, czy można im ufać, czy można ufać naszym Casio G-Shock? Myślę, że tak. Pod warunkiem, że zaakceptujemy to, że są to sensory barometryczne i należy je odpowiednio kalibrować przed wejściem na górę czy szlak turystyczny. Natomiast jeśli chodzi o zegarki Garmina, nie musimy tego robić, ponieważ mamy cyfrowe mapy wysokości. Ale to już jest inna bajka. W tym filmie chodziło nam o nasze kochane G-Shocki. Czy można im ufać? Można. Można im ufać. Pod warunkiem, że znamy wysokość, na jakiej się znajdujemy i odpowiednio skalibrujemy przed wejściem na szlak turystyczny. Także dzięki za oglądanie. Do następnego filmu. Hej. I już nie będę Was męczył takimi męczącymi testami. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Hej.